Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. W materiale, który na pewno będzie punktualnie, ale za to muszę go nagrywać 2 razy. Uznałem, że zasługujecie na to, żeby komentatory były punktualnie. Ostatnio właśnie zwykle nie są nie dlatego, że ja jestem złośliwy, czy że nie chcę, tylko że ten mój komputer jest już takim rzęchem, że co chwila wywala render i przez to się opóźniają. Dlatego wpadłem na pomysł, że nagram wam komentatora w nocy z wtorku na środę i że będzie już na rano przygotowany. No niestety, a może stety, bo dzięki temu materiał jednak będzie ciekawszy. Także stety, gruchnęła nowa informacja pogrążająca Hillary Clinton. Otóż FBI ogłosiło, że ujawnia 129 stron akt ze sprawy prowadzonej przeciwko mężowi Hillary Clinton, Billowi Clintonowi, w sprawie, którą tak ogólnie można powiedzieć, że Departament Sprawiedliwości podejrzewał, że Bill Clinton mógł kiedyś ułaskawić człowieka, który był bardzo, bardzo złym człowiekiem, nie płacił podatków i to nie tak jak Donald Trump, że wykorzystywał luki w prawie, tylko po prostu był przestępcą skarbowym. Do tego jeszcze dopuszczał się kilku pospolitych przestępstw i prawdopodobnie poszedłby siedzieć, gdyby nie to, że najpierw spierdzielił ze Stanów Zjednoczonych, a potem został ułaskawiony przez Billa Clintona. Także dlaczego Bill Clinton ułaskawiał bandytów? No kurde, nie wiadomo, ale może dlatego, że bliscy tego miliardera, bo facet był miliarderem, posypali ostro forsą zarówno partii demokratów, jak i fundacji Clintonów. Czyli może, że on to po prostu sprzedał, może był bardzo złym człowiekiem, że on bardzo ją wspiera, ona cały czas mówi, że jest super, a no to wszystko, co właśnie się tak brudami na nią wylewa, to będzie w dalszej części tego materiału. Podobnie jak w dalszej części tego materiału będzie to, że Clinton jednak się nie wywinie od tych skasowanych maili, że FBI wznowiło śledztwo w sprawie wykorzystywania przez nią prywatnego komputera, w zasadzie prywatnego serwera pocztowego do celów służbowych, co biorąc pod uwagę, gdzie ona pracowała, no to narażało to Stany Zjednoczone na wyciek tajemnic i całe bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych było zagrożone. Ale zacznę od tego, co gruchnęło ostatnio, w momencie, w którym zaczynałem nagrywać tego vloga, czyli o tym, że jest dowód, że Hillary Clinton oszukiwała w czasie debat. Dowód jest niesamowicie twardy, w dodatku udowadnia coś, co myśmy już z Wąskim z kanału, Wąski kanał przeczuwali od dłuższego czasu i przy analizie trzeciej debaty, tej, na której Wąski siedział na kanapie u mnie, żeśmy powiedzieli to wprost, że na tej trzeciej debacie ludzie wyglądali, jakby czytali pytania z kartki, które im wcześniej zadano. No bo to, że oni czytali te pytania z kartki, to było oczywiste, to było widać w telewizji. Natomiast no nie było oczywiste, czy oni sobie sami przynieśli te kartki, żeby z nich przeczytać, że się na pewno nie pomylić, czy wcześniej te pytania im powiedziano: dobra misiu, to ty zadajesz to, ty tamto. Czy mówiąc krótko, że to jest pic na wodę, fotomontaż i cała ustawka. No teraz okazało się, że co prawda nie w tej debacie, tylko w debatach do prawyborów, ale mieliśmy 100% racji. Otóż bowiem wszystko zaczęło się od przecieku z Wikileaks, który opublikował maile, z których wynikało, że Clinton znała wcześniej pytania do debat w prawyborach. Wszystko było za sprawą korespondentki CNN oraz działaczki partii demokratycznej Bonnie Brazil, która najpierw wysłała maila, w którym powiedziała, że słuchajcie, ja bardzo często znam pytania do debat przed debatą, w związku z tym jak chcecie, to wam będę podsyłać, a potem kilka razy w mailach wysyłała te pytania i tutaj źródła podają bardzo wyraźnie, że rzeczywiście te pytania, które ona tam wysyłała, to potem rzeczywiście na tych prawyborach, na tych debatach do prawyborów padały, w związku z tym to nie jest tak, że ona była jakąś wariatką, która coś tam sobie ubzdurała, tylko rzeczywiście miała dostęp do tych pytań, rzeczywiście Hillary Clinton je przekazywała. Tutaj jest na przykład pytanie dotyczące kary śmierci, no to jeszcze można by się jakoś tam domyślić, że no pytanie o karę śmierci pewnie wcześniej czy później będzie. Niemniej jednak na tej konkretnie debacie padło. Ale druga rzecz, która taka bardzo mocno utkwiła mi w głowie, to, że tam była informacja, że padnie pytania o zanieczyszczenie wody w miasteczku Flint w stanie Michigan i takie pytanie rzeczywiście było zadane.
i tutaj bardzo duża ciekawostka, bo ono nie było zadawane przez dziennikarza CNN, nie. Ono było zadawane spontanicznie przez kobietę, taką zwykłą, normalną kobietę z tłumu, której bliscy zatruli się ołowiem. Czyli wygląda na to, że po prostu ta kobiecina była co najmniej brała udział w jakimś castingu na zasadzie takim, dobra, to ty wchodzisz, a jakie pytanie zadasz, jeśli wejdziesz. No takie i takie, dobra, no to w takim razie wiemy, to chodź, bo pytanie jest ciekawe. To jest i stąd ta kobiecina, ta Donna Brazil je znała, bo jej się spytano o co chce zapytać kandydatów i wpisano to do jakiejś listy. Natomiast jest to niestety mniej prawdopodobne. Dużo bardziej prawdopodobne niestety jest, że ktoś tam z tej telewizji szukał ludzi, którzy mogliby zadać określone pytania. Czyli mówiąc krótko, że te pytania z publiczności były niesamowicie wręcz sterowane i że to było jedno wielkie oszustwo, bo dziennikarze chcieli zadawać konkretne pytania, niewygodne dla konkretnych jednych kandydatów i żeby nie zostać posądzeni o stronniczość, to wkładali swoje pytania w usta normalnych ludzi. Jest to świństwo grubymi nićmi szyte, jest to kompletny brak obiektywizmu, jest to kompletny brak bezstronności, bo dziennikarz powinien dopierdzielać każdemu porówno albo głaskać każdego porówno, na tym polega bezstronność, że jak widzisz, że coś jest źle, to zawsze w to walisz, niezależnie od tego, jakie są kolory, a jeżeli już jesteś stronniczy, to przynajmniej nie ukrywaj, nie oszukuj tej swojej stronniczości, wkładając swoich pytań w usta postronnych ludzi. No tutaj jest czarno na białym, że tak było. No i bardzo możliwe, że tak było właśnie w trzeciej debacie. Przypominam naszego vloga wspólnie z Wąskim, z kanału Wąski Kanał, na którym wprost mówimy, że dziwnym trafem te wszystkie pytania z trzeciej debaty, które padały z publiczności, były czytane z kartki i były praktycznie wszystkie bardzo niewygodne dla Donalda Trumpa, bardzo wygodne dla Hillary Clinton i ona na tym niesamowicie dużo zyskiwała. Przypadek? Coraz mniej w to sądzę, że się tak wyrażę. Co jest tutaj jeszcze ciekawsze, że CNN, no oczywiście stwierdziła, że to jest wszystko naruszenie ich dobrego imienia i tak nie może być i wydała takie oświadczenie, w którym brzmi, że że ta cała Donna Brazil nigdy nie uzyskiwała dostępu od stacji do żadnych materiałów, zakulisowych informacji czy przygotowywanych przed debatą pytań. Jednakże natychmiast zerwała z nią jakąkolwiek współpracę, czyli po prostu wywaliła ją na zbity pysk. Tyle tylko, że wcześniej nie miała jej na etacie, w związku z tym nie mogła jej wywalić formalnie, a tylko powiedziała, dobra, Nunia, ciebie już do programów nie będziemy zapraszać, żadnych umów o dzieło, nic więcej, nic, zero, nie chcemy mieć z tobą nic wspólnego, bo przez ciebie jest smród koło dupy. No, ten smród jest bardzo mocny, bo niestety przy okazji wyszło, że rzetelność dziennikarska w Stanach Zjednoczonych to fikcja. To jest też coś, co myśmy z Wąskim bardzo często podkreślali, że media są niesamowicie za Hillary. No to już wiadomo. Dlaczego? I słuchajcie, jak to możliwe, żeby za niezależną komentatorkę w stacji, która twierdzi, że jest niezależna, robiła pracownica sztabu wyborczego, czy tam działaczka Partii Demokratycznej. O, działaczka Partii Demokratycznej. Wiecie, nawet w Polsce, jak jakiś polityk robi bo to jest de facto działaczka partyjna, to jest de facto polityk, nie? To jest jeszcze większy hardcore niż w TVN-ie. Za niezależnego komentatora robi Roman Giertych. Roman Giertych jest mniej więcej tak niezależnym komentatorem, jak nie wiem kto. Dobra, jak prezes partii politycznej, no. Tyle tylko, że ta jego partia już chyba praktycznie nie istnieje, on już chyba na pewno tym prezesem nie jest, ale był prezesem, był szefem partii, ta partia była koalicyjna, ta partia była nawet w rządzie i on ma powód mścić się na PiS-ie, ponieważ gdyby PiS go nie zeżarł jako tak zwaną przystawkę, to prawdopodobnie cały czas to prawdopodobnie on cały czas miałby partię i odgrywał jakąś rolę w życiu politycznym, a tak nie odgrywa, za co prawdopodobnie ma do PiS-u jakieś tam pretensje i ma powód, żeby się mścić. Oczywiście, możliwe, że on jest całkowicie bezstronny, chociaż z jego wypowiedzi to nie wynika, ale może jest bezstronny, tylko po prostu tak sobie komentuje, ale zawsze jest to kwestia taka bardzo nieciekawa. Natomiast Roman Giertych były, a ona
obecna działaczka. Czyli to jest trochę tak, jakby dopuścić na niezależną komentatorkę na przykład w Polsacie pracownicę sztabu Donalda Tuska, albo Platformy Obywatelskiej, albo PiS-u, nie? O, to jest tak jakby za kampanii prezydenckiej za niezależną komentatorkę robiła, nie wiem, pani Szydło, czy zastępczyni pani Szydło. Oczywiście to jest nie ten kaliber, bo tam była wysoko postawiona działaczka, tu jest nisko postawiona działaczka, ale i tak pozostaje sam fakt. Jak jesteś umoczony w politykę, to nie pierdziel, że jesteś niezależny. Można być byłym, ale nie można być obecnym, prawda? Także to jest ta bardzo, bardzo mocna kwestia. I tu oczywiście należałoby podkreślić jeszcze jedną rzecz. Dlaczego Amerykanie są tutaj tak niesamowicie oburzeni? W Stanach jest, należy powiedzieć dlaczego, my chyba sami też rozumiemy. Pamiętam dobrze, jakie było oburzenie w kampanii prezydenckiej, jak wyszło, że już dziś były prezydent Komorowski w czasie takiego spaceru bodajże na krakowskie przedmieście z metra Świętokrzyska. On tam zaczepiał ludzi, oczywiście towarzyszyły mu wszystkie możliwe stacje telewizyjne, sobie niby rozmawiał tam z ludźmi, a potem się okazało, że to nie on rozmawiał, tylko on był tylko tubą, a tak naprawdę to za nim była taka klakierka, która mu się położyła na plecach i mu tam podpowiadała, co ma robić, co ma mówić. I jak ludzie byli oburzeni. My Polacy, w których mamy taką kulturę, jaką mamy. Natomiast w Stanach Zjednoczonych jest kultura, że tam nawet ściągać nie można. U nas ściąganie to dopiero się tam zaczyna, że ściąganie jest jakieś negatywne, prawda? Natomiast w Stanach Zjednoczonych nie ma słowa ściągać, jest słowa cheating. Tam się oszukuje na klasówkach. Jeśli ściągasz na klasówkach, to oszukujesz. I jeżeli ktoś z klasy cię przyłapie, to cię zgłosi. Nawet jeżeli to jest taka klasówka, że ze sobą nie rywalizujecie, to nie jest egzamin wstępny, czy w zasadzie gówno cię obchodzi, czy on ściąga, czy nie, bo tylko sam siebie oszukuje, to i tak w Stanach się to zgłosi, bo to jest cheating. Oni tego w żadnym sposób nie tolerują. No to tutaj jest jeszcze coś gorszego niż ściąganie, bo to jest tak, jakby ona wykradła pytania do testu egzaminacyjnego i w dodatku to jest gra o świeczkę, ponieważ to nie jest tak po prostu, że ona oszukuje samą siebie, że zda egzamin na wyższą ocenę niż naprawdę umie. Nie, to jest coś dużo, dużo wyżej. To jest taka kwestia, że ona przecież to jest w debacie, czyli to jest tak jakby na egzaminie wstępnym. Jakby było dwóch kandydatów o jedno miejsce, bo de facto tak jest i jeden z nich oszukuje, zna wcześniej pytania, nie? Także to tutaj Amerykanie mają prawo się wkurzyć i wkurzyli się bardzo, bardzo mocno. Nic dziwnego, że Trump rośnie, Clinton spada i może rzeczywiście wyjść tak, że Clinton przerypie te wybory. Słuchajcie, lecimy sobie dalej, powiedzmy w tym, co się tam wszystko działo. FBI, nie? W piątek FBI ogłosiło, że wznawia śledztwo w sprawie używania przez Hillary Clinton prywatnego serwera pocztowego do używania służbowej poczty, co było złamaniem zasad Departamentu Stanu, którego ona była głową, oraz spowodowało poważne niebezpieczeństwo wycieku danych, a to za tym idzie narażenie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, ponieważ nie wiadomo, kto ją podsłuchiwał. I w momencie, w którym ona w tych mailach by zawarła coś, co może być dla jakiejś firmy ważne, ewentualnie dla jakiejś obcej agentury, to ona naraziła na niebezpieczeństwo Stany Zjednoczone. Co tutaj jest bardzo ciekawe, Clinton moim zdaniem załatwiła karma, ponieważ ta sprawa była dużo wcześniej niejako wałkowana i Clinton skasowała, jak twierdzi Trump, 33 000 maili w momencie, w którym już dostała wezwanie do sądu. Czyli to też jest chyba wina FBI, że nie wjechali jej z buta do chaty i nie zabrali jej tego komputera, czyli pozwolili jej robić coś, co po polsku nazywa się mataczeniem, zacieraniem śladów, i za sam ten fakt w przypadku polskiego wymiaru sprawiedliwości prawdopodobnie już by miała jakiś dodatkowy zarzut, właśnie zarzut mataczenia, ponieważ ona miała pierwotny zarzut, że używała tych maili, w związku z tym trzeba sprawdzić, co jest w tych mailach, bo jak było coś służbowego, coś niepokojącego, coś, czego wyciek naraził Stany Zjednoczone,
to ma zarzut, a ona kasuje maile. Na ten sposób oczywisty raczej nie kasuje maile, w której rozmawia sobie z ciocią, klocią na temat pogody, tylko jakieś takie, które ją na coś narażały. Co prawda ona twierdzi, że to były maile dotyczące chyba tam jakiegoś fitnessu, czy czegoś takiego oraz planowaniu ślubu jej córki. Niemniej jednak mówię wam to jako człowiek, który już jest ohajtany, 33 000 maili o fitnessie i o ślubie córki. Kilkaset, tak. No, 1000, tak, nie 33 000. No i gdyby Clinton wtedy tego nie zrobiła, no to prawdopodobnie FBI, no, nie wiem, może by nawet poszła teoretycznie siedzieć, miała postawione zarzuty i byłaby dupa blada, może by było jeszcze gorzej, tak? Natomiast, no, przynajmniej w tej chwili nie miałaby odgrzebanej tej sprawy, bowiem ta sprawa została odgrzebana przez przypadek. Hillary Clinton miała bardzo bliską współpracownicę, która nazywa się Huma Abedin, albo może nawet ma do dzisiaj tą bliską współpracownicę, w każdym razie ona swego czasu była bardzo blisko i ta znowu Huma Abedin miała męża. W momencie, w którym cała sprawa się rypła, to już był jej były mąż i to był nowojorski kongresmen, Anton Weinera. No i okazuje się, że ten Anton Weinera, no to miał coś wspólnego z Billem Clintonem. Tyle tylko, że chyba był jeszcze gorszy od Billa Clintona, bo lubił małe dziewczynki. Lubił te małe dziewczynki i lubibył tym małym dziewczynkom wysyłać sprośne maile. Tutaj tak ładnie to jest powiedziane w źródłach, nielegalne wiadomości tekstowe. Co prawda nie był takim zboczeńcem według polskich standardów, bo polskich nie wolno współżyć z małoletnią poniżej 15 roku życia, a tutaj to była małoletnia, która ma 15 lat, jednak możemy powiedzieć tak normalnie, zdroworozsądkowo. Stary facet bierze się za dzieci. No, zbok cholerny. I wszystko jedno, czy ona ma 14 czy 15 lat. Moim zdaniem. Natomiast zdaniem Amerykanów, no to w ogóle nie ma znaczenia, czy to ona ma 15 lat, czy 16, czy nawet 17, ponieważ w ogóle w Stanach Zjednoczonych nie wolno współżyć, nie wolno nagabywać, nie wolno bałamucić i nie można robić takich rzeczy naruszających niewinność osób poniżej 18 roku życia. Tam jest w ogóle taki bardzo ciekawy kazus. W momencie, w którym idą ze sobą do łóżka 16-latek i 16-latka, to oboje popełniają przestępstwo. Nie jest tak, że nie ma przestępstwa, bo oboje mają poniżej 18 lat. Oboje popełniają przestępstwo. To jest kazus amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. Tam jest trochę inna praktyka niż w Polsce. Natomiast w Polsce też ludzie się zastanawiali bardzo mocno i to bardzo poważni akademicy, co by było, gdyby ze sobą współżyło dwoje 14-latków. No i tutaj też właśnie nawet wśród akademików zdania były podzielone i żeby było śmieszniej, to bardzo mądrzy profesorowie wyprowadzali twierdzenia prawne zarówno na tak, jak i na nie. Czyli, że oboje popełniają czyn zabroniony, jak i że oboje nie popełniają czynu zabronionego. Tutaj oczywiście było, no dobra, nie będę bił wam wykładu, zwłaszcza, że nie swojego, bo to nie ja wymyśliłem, tylko przeczytałem u mądrzejszych ode mnie ludzi. No to w każdym razie mamy tutaj faceta, który lubi małe dziewczynki, wysyła tym małym dziewczynkom bardzo brzydkie maile, FBI się o tym dowiaduje i FBI wszczyna śledztwo. No i między innymi faceta zawijają i konfiskują mu laptopa. Przeszukują mu tego laptopa i tam się okazuje, voilà, są maile Hillary Clinton. W związku z tym niejako od drugiej strony FBI zyskało możliwość przeczytania sobie tych maili Hillary Clinton. Nie wiadomo jeszcze, czy to są wszystkie te 33 000 skasowanych maili, czy może jest to tylko część z tych gigantycznych maili. Nie wiadomo nawet, czy jest tam coś, co Hillary Clinton kompromituje, czy też nie ma nic, co Hillary Clinton kompromituje. Tego jeszcze nie wiadomo. Jakkolwiek jest szansa, że przed wyborami będzie wiadomo, ponieważ FBI używa takiego super szybkiego i super nowoczesnego programu, prawdopodobnie tego, który służy do przeszukiwania naszych maili, jak im tam jakieś Gmail czy jakieś inne świństwo udostępni. Natomiast oni to robią już w momencie, w którym skonfiskowali te maile i przeszukują ich treść. Czyli mówiąc krótko, filtrują je pewnie w jakiś sposób po słowach kluczowych. Nie wiem, jak to robią. W każdym razie mają jej te maile szybciutko przeanalizować, co świadczy też o tym, jak duża jest liczba tych maili. No bo jakby tam było 100 maili czy 1000 maili, to po prostu pewnie by je przeczytali, nie? Jakby było 1700 stron tych maili, to pewnie by je przeanalizowali w kilka dni, no. Skoro, dobra, nie będę złośliwy do takiego jednego posła, który twierdził, że przeanalizował
pewną umowę w weekend, czy tam w tydzień, nieważne. Bo nie ma sensu. To nie jest ważne. W każdym razie jest szansa, że te FBI niedługo odczyta i jest szansa, że jeszcze przed wyborami to powie. To oczywiście bardzo mocno wpłynie na wyniki tychże wyborów, bo jeżeli się okaże, że tam jednak było coś nie tak, no to Clinton znowu dostanie pod dupie i znowu jej słupki spadną. Natomiast jeżeli się okaże, że jednak w tych mailach od niej nic strasznego nie było, to i tak już jest umoczona, bo właśnie się okazuje, że miała kontakt z kolesiem, który lubi małe dziewczynki. I to już jest kolejny koleś, który nie umie, w jej otoczeniu, który nie umie otrzymać rozporka zasuniętego. Przypominam, pierwszym jest jej mąż, Bill Clinton, który jakby to ładnie powiedzieć, no też miał powinowactwo dla młodych kobiet, ta słynna Monika Lewińska, ona oczywiście miała 18 lat, niemniej jednak do czego tam dochodziło w gabinecie owalnym, później tego słynne kłamstwa, że tam nie uprawiał z nią seksu, potem się okazało, że miał inną definicję seksu, bla 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 bla. Dzięki niemu mamy pojęcie innej czynności seksualnej, super. Tam były jeszcze jakieś inne kobiety. Hillary Clinton bardzo brzydko się wobec tych kobiet zachowywała, wręcz je atakowała, robiła dokładnie to, co się zarzuca Trumpowi, że gdy ktoś jest niewygodny, to się nie próbuje dojść do prawdy, nie próbuje dojść do konsensusu, tylko się atakuje i niszczy tego człowieka za wszelką cenę. To wszystko, jak wynika ze źródeł, robiła Hillary Clinton względem kobiet, którym powinna współczuć, bo były ofiarami jej męża. To powinna po prostu dać w ryja swojemu mężowi, powiedzieć mu: Bill, albo kurde gilotynka na penisa, jak go nie umiesz utrzymać, utrzymać z rozporku, ewentualnie ja cię nie wystarczam, albo misiu, weź spierdzielaj i to byle szybko, nie? A wy jego ofiary, chodźcie tutaj, ja wam pomogę. No nie, no tak nie było, tak? Bill molestował, Bill uwodził, Bill się zachowywał bardzo brzydko, a Hillary go wspierała. Wygląda na to. Kochająca żona idealna, tylko no niekoniecznie idealna żona stanu, że tak sparafrazuję sobie męża stanu. Także tutaj na stówę Hillary już dostała buciorem w gębę, a teraz dostaje w gębę jeszcze bardziej. Przypominam, w nocy z 1 na 2 listopada w Polsce to gruchnęło. FBI opublikowało 129 stron akt z postępowania przeciwko Billowi Clintonowi, mężowi Hillary Clinton. Śledztwo toczyło się w latach 2001-2005 na zlecenie Departamentu Sprawiedliwości. Chodzi o to, że 20 stycznia 2001 roku Bill Clinton ułaskawił Marka Richa. Nazwisko, prawda, Rich, takie tutaj może wiele znaczyć. Mark Rich to miliarder, założyciel firmy Glencore, który na samym początku lat 80. został oskarżony i tutaj są bardzo ciekawe rzeczy, gigantyczne oszustwa podatkowe, ale gigantyczne i nie unikanie opodatkowywania, nie wykorzystywanie luk w przepisach, czyli legalne niepłacenie podatków, to co się zarzuca Trumpowi, tylko robienie malwersacji, oszustw. Facet po prostu oszukiwał na podatkach. To jest zupełnie co innego, ponieważ wykorzystywanie prawa, no to do niepłacenia podatków, czy płacenia niższych podatków, no to się nawet nazywa taki zawód, który ci to ułatwia, to się nazywa doradca podatkowy i to są bardzo dobrze płatne zawody, przez wielu powszechnie szanowane, między innymi przeze mnie, no bo to niestety tak jest, że w naszym kraju jak nie znasz się na podatkach, to płacisz dużo więcej, a jak znasz się na podatkach, to płacisz dużo mniej i oczywiście to mi się nie podoba. Uważam, że podatki powinny być jasne, takie, że najlepiej liniowe, każdy płaci 10%, nie ma żadnych ulg, żadnych dotacji, żadnych stref zwolnienia od podatków, czyli tam stref wolnego handlu, i tak dalej, dzięki którym Mercedes nie zapłaci podatku dochodowego przez długie lata, i tak dalej. Tego nie powinno być. No ale skoro jest, no to czasem warto z tego skorzystać, tak? I tylko szkoda, że mogą z tego skorzystać wyłącznie bardzo bogaci ludzie, no bo ci najlepsi doradcy podatkowi biorą kupę pieniędzy. Tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że facet po prostu robił malwersację. Do tego jeszcze, uwaga, przestępstwo wybitnie zwykłe, pospolite przestępstwo kryminalne, wymuszał haracze.
Czyli tak jak zwykły mafiozo, tylko prawdopodobnie wymuszał te haracze bardziej wśród takich białych kołnierzyków te sprawy, ale haracze wymuszał, nie? Do tego jeszcze naruszał embargo handlowe z Iranem. O to wszystko był podejrzany, że to robił. Nie udowodniono mu tylko w tym momencie, tylko na początku lat 80. był podejrzany, że to robił. W roku 1983 zwiał sobie do Szwajcarii. Szwajcaria znana jest z tego, że jest neutralna, że nie ma podpisanej umowy o ekstradycji z większością krajów, w tym z USA. W związku z tym ludzie, którzy mają hajs, bardzo chętnie uciekają sobie do Szwajcarii i tam kitrają swoje pieniądze. Dzięki czemu Szwajcarzy bardzo dobrze zarabiają, no a ci ludzie mają bezpieczną przystań. Jednak ten Mark Rich, no poczuł się przez jakiś czas taki wyobcowany w tej Szwajcarii, że on tam tutaj jest na jakimś takim quasi zesłaniu, może w związku z coś takiego. W związku z tym, jak już powiedziałem, został zupełnie bez jakiegokolwiek związku z czymkolwiek 20 stycznia 2001 roku ułaskawiony przez Billa Clintona. Jednakże niektórym wzbudziło zdziwienie, że co prawda sam Rich nigdy w życiu nic Clintonowi, demokratom, ani jakiejkolwiek fundacji nie dał, ale była żona Richa dała $1 milion dotacji Partii Demokratycznej, dała też drugi $1 milion fundacji Clintonów oraz kolejny $1 milion wpłaciła przyjaciółka tej Richowej, czyli Beth Dozorec, czyli w sumie Clintonowie dostali $3 miliony. $2 miliony dostali na swoją fundację, a $1 milion dostała partia. Tyle, to już moim zdaniem bardzo mocno w oczach opinii publicznej ich moczy. Co ciekawe jest, że to śledztwo w tej prokuraturze prowadził facet, który nazywał się James Comey i on nadal się nazywa James Comey, tylko że wtedy był prokuratorem, a teraz jest szefem FBI. I to jest ten sam facet, który w piątek przywalił Hillary Clinton tym, że ogłosił, że wznowił postępowanie w sprawie jej maili, a teraz przywalił jej tym, że ujawnił akta w sprawie, no można powiedzieć, brudów jej męża. I teraz dziennikarze będą mieli używanie. Przypomnijmy, że do wyborów zostało raptem parę dni. Prawdopodobnie w chwili, w której wy to oglądacie, to dziennikarze już to studiują, czyli właśnie przez najbliższe kilka dni będą wycieki. Pojedyncze informacje. Clinton moim zdaniem jest załatwiona. Tutaj w tym momencie uratować może ją tylko na przykład fałszerstwo wyborcze. Fałszerstwo wyborcze jest całkowicie realne. Na ten temat przygotowuję vloga i będziecie mieli takiego rzetelnego bardzo vloga na temat fałszerstwa wyborczego. Chodzi o to, że w Stanach Zjednoczonych głosuje się elektronicznie. Nie ma papierowych potwierdzeń tego, że oddało się głos, a urządzenia dostarcza firma powiązana z Sorosem. Tym samym Sorosem, który bardzo mocno sobie wymyślił, że będzie wpływał na losy świata. Także już niedługo spodziewajcie się dość poważnego vloga na ten temat, czy rzeczywiście wybory w USA mogą być sfałszowane. Tak, mogą. Jest to realne. Nie zakładam, że to jest bardzo realne, ale jednak realne to jest. W tym momencie Clinton dostaje w dupę raz za razem. Już w momencie, w którym nagrywałem tego vloga, publikowane były sondaże zrobione przed tym wyciekiem, że oszukiwała na debatach i przed tym, jak opublikowano akta ze śledztwa przeciwko jej mężowi i ona już miała coś takiego, że sondaże były bardzo niejednoznaczne. To znaczy, że w niektórych sondażach wygrywała, ale mało. W innych sondażach było tak pół na pół, a były sondaże, w których wygrywał Trump. No to w tym momencie dostała jeszcze 2 razy w 4 litery i moim zdaniem popłynie. Popłynie z bardzo prostego powodu. To już nie są takie typowe wybory amerykańskie. Typowe wybory amerykańskie są takie, że Amerykanie mają takie poczucie, że jest 2 wspaniałych kandydatów, 2 wspaniałych mężów, w tym wypadku jedna żona stanu, 2 po prostu kwiat narodu, wspaniali ludzie i trzeba wybrać tego wspanialszego. Amerykanie już od dawna mają poczucie, ja to wiem chociażby od swoich ziomów, którzy są w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, że Amerykanie mają takie poczucie,
Tak jak Polacy, bo my Polacy przed wyborami prawie zawsze wybieramy mniejsze zło, nie? Tak samo Amerykanie w tej chwili już widzą, że Hillary jest umoczona na 100%, że ona jest po prostu złym człowiekiem, że ona robiła wały, że ona się bardzo źle odnosiła, że ona była złym politykiem i że ona będzie złym prezydentem. Jednocześnie mówi się im, że Trump też będzie złym prezydentem. W tym momencie, bo Trump to świnia, Trump to prostak, Trump nie szanuje kobiet, Trump nie płaci podatków, to i to, i to, i to, i to. To jest kwestia taka, że oczywiście, że do każdego bardziej trafiają jedne argumenty. Ja osobiście wolałbym, żeby prezydentem mojego kraju, Stany nie są moim krajem, ale gdyby w Polsce tak było, że z jednej strony mamy do czynienia z męską, szowinistyczną świnią, a z drugiej strony z osobą niekompetentną, która w dodatku jeszcze łamie prawo, kłamie jak jej mąż i oszukuje, no to ja bym wolał męską, szowinistyczną świnię. Zwłaszcza, że no, jakby to ładnie powiedzieć, no to jest jego kwestia życia prywatnego. Natomiast tutaj te brudy są z kwestii życia takiego, bym powiedział, służbowego, czyli ona po prostu jest kiepskim politykiem, kiepskim urzędnikiem, w związku z tym będzie kiepskim prezydentem. Oczywiście dochodzą do tego kwestie, o których się już zapomina, że ona prawdopodobnie jest bardzo chora, prawdopodobnie na tych debatach wchodzi wręcz na prochach, bo dziwnym trafem ona jest niesamowicie energiczna na tych debatach, później praktycznie ją znoszą z tych debat, co jest bardzo, bardzo dziwne. Ona też ma jakieś takie dziwne odbicia. Niektórzy twierdzą, że jest chora psychicznie. Wąski ma na ten temat vloga, czy ona czasem nie jest chora psychicznie. Jeszcze inni twierdzą, że może być opętana przez szatana. Jeszcze inni, to już całkiem spiskowe teorie, że może być kontrolowana i tutaj jakieś projekty MK Ultra. W spiskowych teoriach rozmawialiśmy o tych projektach MK Ultra. Jasne, że to brzmi niesamowicie niedorzecznie, ale jednak coś jest na rzeczy. Jakim cudem kobieta, która słaniała się na nogach, nagle tak szybko wyzdrowiała? Jakim cudem kobieta wchodzi na debatę, jest bardzo energiczna, potem ją praktycznie znoszą, czy ona nie korzysta z jakiejś farmakologii. Jeśli korzysta z tej farmakologii, to czy czasem nie jest uzależniona, a jeżeli ona już jest bardzo, bardzo słaba, to kto za nią stoi, kto jej to pisze, prawda? To wszystko są takie pytania, na które Amerykanie muszą sobie zadać pytanie i tyle. A jednocześnie, tak w ramach już niespiskowych teorii, przypominam, że 2 dni temu w Prociuchu mieliśmy tajne projekty CIA i tam między innymi mówiłem o takim projekcie, w którym za grube setki milionów dolarów Amerykanie przekupywali, znaczy CIA przekupywało dziennikarzy po to, żeby byli im posłuszni i po to, żeby mówili zarówno w mediach amerykańskich, jak i światowych to, co Amerykanie chcą, lub nie mówili o tym, czego Amerykanie nie chcą i przez to sterowali sobie opinią publiczną. Tak mi powiedzcie, czy nie macie czasem wrażenia, w ogóle obejrzyjcie tam ten vlog, jest bardzo fajny, na miniaturce jest taki latający spodek wylatujący z morza, czy po obejrzeniu tego vloga, tego dzisiejszego, w którym wyszło czarno na białym, że media są umoczone, że przynajmniej CNN może nieświadomie czy niechcący, ale jednak podpowiadało jednej kandydatce odpowiedzi na pytania. Odpowiedzi na pytania, że wyszło przy okazji, że za niezależnych komentatorów robią partyjniacy. No to czy właśnie tamta spiskowa teoria nie wydaje się, znaczy właśnie to nie było w ramach spiskowych teorii, czy to, że to może w Stanach Zjednoczonych CIA stać za pewnymi wyborami, nie wydaje się ciut mniej nierealne? I teraz przełóżcie sobie to na polskie podwórko, w którym się mówi, że to w Polsce służby czasem bardzo mocno gmerają przy niektórych sprawach. Tyle, moi kochani, pozdrawiam bardzo serdecznie, jeśli vlog się podobał, jeśli chciałbyś, żeby go obejrzało jak najwięcej osób, proszę o łapkę w górę, proszę o komentowanie, zachęcam do oglądania pozostałych moich vlogów, najlepiej w playlistach, gdyż wszystkie te 3 czynności, łapki w górę, komentarze i vlogi obejrzane w playliście, tylko od początku do końca, sprawiają, że vlog jest lepiej pozycjonowany i ma szansę dotrzeć do większej liczby osób. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam!